wszystkim. Dzisiaj taki trochę prowokacyjny tytuł. Root cause analysis i dlaczego wszystko to wina analityków. Zaraz się wytłumaczę z tego tytułu. Dlaczego root cause analysis na początek? No, dlatego, że tydzień temu na live, jak rozmawialiśmy o błędach, anomaliach, incydentach i tego typu pojęciach, które warto by znać, jeżeli jesteście testerami, warto by ich używać poprawnie. Padło, jak rozważaliśmy, co jest błędem, co jest defektem, co jest pomyłką, padały różne definicje i te definicje były albo bliższe samemu pojęciu błędu, czy tam defektu akurat, albo dalsze, jakby dalsze w sensie historycznym. Była to jakaś tam pomyłka kogoś, która powodowała inną pomyłkę kogoś, która powodowała inną pomyłkę kogoś i pojawiał się defekt w kodzie powodował awarię. Wobec tego postanowiłem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat root cause analysis, czyli analizy przyczyn podstawowych i do czego ona się może przydać. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Zapraszam oczywiście do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Prośba, żebyście skomentowali, czy mnie widać i słychać. Mam nadzieję, że widać mnie i słychać i nie ma żadnych problemów technicznych. Czasami się zdarzają. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko jest ok. Wytłumaczenie, dlaczego to zawsze wina analityka. Ten tytuł, czy podtytuł mojego live'a dzisiejszego wziął się z anegdoty, czy historii, którą Adam Roman opowiadał na jednym z test Varezów. Mówimy o przyczynach podstawowych. Jak do tej przyczyny podstawowej dojść? Jedną z metod jest metoda 5 whys, tak? Czyli metoda 5 razy dlaczego. Metoda, która została wymyślona... teraz mówię i nie zdjąłem banera. No dobra, to w takim razie jeszcze raz. Ok, teraz powinno mnie widać. Dobra, to jeszcze raz zacznę w takim razie. Przepraszam za tym razem w fonie brak wizji. Dlaczego tytuł o tych analitykach? Wzięło się stąd z historii opowiadanej przez Adama Romana na test Varezie. Jedną z metod dochodzenia do przyczyn podstawowych jest zadawanie sobie pytań dlaczego. Pamiętajcie, że przyczyna to jest cofanie się, tak? Albo tak jak się mówi czasami, cofanie się wstecz. Mamy awarię i próbujemy dociec, skąd ta awaria się wzięła. Czyli budujemy historię, cofamy się w czasie. I metoda wymyślona przez pana Toyodę, stosowana w firmie Toyota do analizy wszelkiego rodzaju awarii, to jest metoda 5 whys, tak? Czyli metoda 5 razy dlaczego. Czyli jesteśmy tak jakby przedszkolakami, zamieniamy się w przedszkolaków i zadajemy pytanie, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego. I historia Adama brzmiała mniej więcej tak. Zdarzył się błąd w oprogramowaniu. Pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego zdarzyła się ta awaria? No, awaria zdarzyła się dlatego, że jest defekt w kodzie. Dlaczego zdarzył się defekt w kodzie? Dlatego, że programista źle napisał kod. Dlaczego programista źle napisał kod? Dlatego, że były źle napisane wymagania. Dlaczego były źle napisane wymagania? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli zaczniecie drążyć, to tak pół żartem, pół serio, znaczy może bardziej żartem, dojdziecie nie do programisty, nie do testera, ale bardzo często przy analizie przyczyn podstawowych dojdziemy do analityka. Tam Adam pociągnął tę anegdotę jeszcze trochę dalej, bo Adam zakończył ją tak, że a dlaczego analityk źle? No dlatego, że analityk nie umiał analizować. Dlaczego analityk nie umiał analizować? Bo został zatrudniony zły analityk. Dlaczego został zatrudniony zły analityk? Dlatego, że dział HR wypuścił złe ogłoszenie i przeprowadził źle proces rekrutacji. Mniej więcej tych why, tak, Adam wymienił 5 czy 6. Ale tak czy inaczej, jakby niezależnie od tego, ile why zastosujecie, metoda jest bardzo dobra. Także pamiętajcie,
cofamy się w czasie i szukamy przyczyny, potem przyczyny, potem przyczyny, potem przyczyny. Zaraz powiem dlaczego i zaraz powiem, co z tym można zrobić. Można też w drugą stronę, ale wtedy już metody nie nazywają się metodami analizy przyczyn podstawowych, tylko analizy ryzyk. Dlatego, że jeżeli mamy awarię, to możemy ocenić, jakie ona będzie miała potencjalne skutki, jakie te skutki będą miały potencjalne skutki, ale to służy troszeczkę do czego innego. Więc pierwsza rzecz, jeżeli analizujemy przyczyny podstawowe, to 5 razy dlaczego. Przy czym uwaga, 5 nie ma tutaj żadnej podstawy naukowej. To jest jedna z wad tej metody, że możecie zadać 3 razy y, 5 razy y, 7 razy y i albo do czegoś dojdziecie, co Was satysfakcjonuje, albo nie dojdziecie. Metodą bardziej uporządkowaną jest metoda tytułowa, root cause analysis, tak, czyli metoda przyczyn podstawowych, tak się na to mówi, tak chyba nazywa to słownik ISTQB po polsku. Dlaczego warto w ogóle inwestować w szukanie przyczyn podstawowych? Dlatego, że z błędami i z naprawą błędów jest tak jak z leczeniem. Jak idziecie do lekarza i macie jakąś infekcję, no to albo można tę infekcję leczyć objawowo, no i wtedy tak jakby łatamy, albo można tę infekcję leczyć antybiotykiem czy jakimś takim mocniejszym lekiem, gdzie docieramy do przyczyny. No teraz pytanie, co jest lepsze? Na krótką metę czy na długą metę? Jak chcecie na krótką metę się wyleczyć, no to leczycie się objawowo. Jeżeli chcecie się wyleczyć naprawdę, tak żeby infekcje Wam nie wracały, no to leczycie się tymi takimi porządniejszymi lekami. Nie jestem lekarzem, więc nie traktujcie tego zupełnie jako porady. Może mi znowu YouTube zablokuje, bo już mi kilka filmów zablokował, że niby rekomenduję tutaj podczas live'ów testerskich jakieś niesprawdzone terapie, więc nie traktujcie tego jako terapii. Ale tak czy inaczej, w produkcji oprogramowania jest tak samo. Leczymy i objawy, no bo błąd trzeba naprawić, ale żeby błędy nie pojawiały się drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty, no to trzeba zaleczyć przyczynę podstawową. A żeby tę przyczynę podstawową zaleczyć, trzeba ją poznać. Jak to można zrobić? Jeżeli chcecie to robić w sposób systematyczny, a na przykład w motoryzacji, w pisaniu oprogramowania dla automotive, do samochodów, root cause analysis jest wymagane, robi się to w ten sposób, że do zgłoszenia błędu dodajemy jedno pole i to zwykle jest drop-down z wyborem podstawowej przyczyny. I oczywiście nie wypełnia tego pola tester, który znalazł dany błąd, czy wykrył daną awarię, czy zdarzyła mu się anomalia, tak jakby tego nie nazywał, dlatego że on wtedy nie wie, jaka jest pierwotna przyczyna. Może podejrzewać, więc może wstępnie wypełnić, ale tak naprawdę dopiero przy rozwiązaniu, przy zamykaniu błędu albo przy rozwiązaniu bardziej niż przy zamykaniu, wypełnia się tę przyczynę podstawową. I dobrze jest mieć te przyczyny podstawowe zesłownikowane. Chciałem dzisiaj znaleźć w internecie słowniki, bo kiedyś mi się udawało znaleźć takie słowniki, około 20 przyczyn podstawowych i nie udało mi się znaleźć, więc zapytałem czata GPT, podaj mi proszę 20 przykładowych przyczyn podstawowych i czat GPT pokazał mi coś takiego. Link do tej konwersacji to może raz wrzucę tutaj, żebym potem nie zapomniał. Ale to nie, jeszcze nie wrzucę, żeby nie spoilować. Za chwilę wrzucę. I tutaj mamy 20 takich przykładowych przyczyn, które ChatGPT napisał, że mogą być przyczynami defektów, czy tutaj akurat podstawowych root cause do analizy błędów w oprogramowaniu. Mnie osobiście te przyczyny jeszcze do końca nie przekonują. Już mówię dlaczego. Błędy w specyfikacji wymagań, błędy ludzkie, problemy z integracją, błędy w logice, błędy w testowaniu, to jak dla mnie jeszcze nie są pierwotne przyczyny. Tak? To są takie przyczyny, no one są podstawowe, no bo rzeczywiście błąd się zdarzył, czy defekt w kodzie wystąpił, czy w przypadku testowym, bo był błąd w specyfikacji wymagań. Albo wystąpił błąd na produkcji, bo były błędy w testowaniu, czy na przykład niewystarczające testy. To jest taki
jak to mawiają Amerykanie, no-brainer, tak? Jakby nie trzeba się zastanawiać, żeby te 20 błędów są i akurat tych nie rekomenduję wrzucać do tego rejestru przyczyn podstawowych, jeżeli będziecie analizować. Ja poprosiłem ChatGPT, żeby się odrobinę poprawił. Podaj mi 20 przyczyn, tych przyczyn, które podałeś w odpowiedzi, bo dla mnie to jeszcze nie były przyczyny podstawowe i tutaj już dostałem coś dużo lepszego. I na przykład błędy specyfikacji wymagań mogą być spowodowane niewłaściwą komunikacją z klientem. Problemy z integracją mogą być spowodowane brakiem standardów integracyjnych. Błędy logice mogą być spowodowane niewłaściwymi założeniami. Więc tutaj widzicie, że każdy z tych przyczyn, tych, które były pierwotnie podstawowe, ma jeszcze swoje przyczyny podstawowe, więc już mamy jedno why, już mamy drugie why. Można by jeszcze ChatGPT pomęczyć, żeby tam trzecie why, czwarte why, piąte why i dostać tak 5 wstecz przyczyn. Tylko tutaj ChatGPT był na tyle sprytny, że dopisał i tak dalej. Także nie zrobił przyczyn podstawowych do tych 20. Pewnie jakbym go poprosił, żeby dogenerował pozostałe 20, no to by dogenerował, więc polecam wygenerować sobie albo znaleźć w internecie słownik przyczyn podstawowych i te przyczyny podstawowe skodyfikować, zesłownikować i wrzucić do backtrackera. Niech to będzie obowiązkowe pole na zakończenie każdego błędu, zamknięcie. Przy zamykaniu każdego błędu sprawdzajcie, czy te przyczyny są wypełniane. Ok, wrzucam teraz linka, jeżeli chcecie się przyjrzeć. Poszedł na Facebooka, poszedł na YouTube'a, więc na LinkedIna wrzucę, jak skończę live'a. I to już są, jak dla mnie, na przykład brak szkoleń z bezpieczeństwa dla programistów, to już jest bardziej pierwotna przyczyna. Może nieznajomość zagadnień bezpieczeństwa przez programistów, albo brak aktualizacji i łatek bezpieczeństwa. To już jest pierwotna przyczyna, na przykład problemów z bezpieczeństwem. Dla mnie ta lista tutaj, wewnętrznych bulletów jest dużo lepsza. Dobra, czyli mamy 5 whys, tak? Mamy root cause analysis, czyli analizę przyczyn podstawowych, którą można na przykład wykonać tak jak powiedziałem. Dzisiaj w zapowiedzi były jeszcze dwie techniki. Dobrze, to przejdę do kolejnej techniki, do diagramów rybiej ości. I jeżeli uznajecie, że 5 whys nie jest metodą na dobrą naukową, to warto zastosować diagram Ishikawy, czy diagram rybiej ości, tylko do analizy jednej awarii. Tak, tutaj analiza przyczyn, root cause analysis jest bardziej statystyczna, a diagram rybiej ości jest do jednej konkretnej awarii. I robi się to w ten sposób, że wybiera się jakąś awarię, na przykład, no powiedzmy, nie można się zalogować, tak? Brak logowania. OK. I zaczynamy rysować, czyli tutaj mamy ten łepek ryby, brak logowania i dlaczego mógł wystąpić brak możliwości zalogowania. No i bierzemy główne przyczyny, potem jeszcze bardziej szczegółowe, na przykład problemy z siecią. Tak. Jakie mogą być problemy z siecią? Mógł na przykład skończyć się certyfikat. Może poprawię trochę charakter pisma. Tak. Mógł być problem z wydajnością. Potem bierzemy drugą odnogę, potem bierzemy trzecią odnogę, tak? I tutaj mamy te główne przyczyny. Mógł być problem hardware'owy, mógł być problem software'owy, mógł być tutaj problem software'owy, potem mógł być problem z sprzętem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozpisujemy na te przyczyny
i tak mamy tutaj taką, jak widzicie, robi się z tego taka rybka. Można nawet, jak ktoś bardzo lubi, potem sobie to upiększyć i zrobić taką obwódkę. O, tak, już widzicie, dlaczego to się nazywa diagram rybiej ości. Co z tego mamy? Mamy to, że jak mamy jakieś przyczyny, jakieś często występujące awarie, można je przeanalizować, zobaczyć, skąd one prawdopodobnie wynikają i zabezpieczyć się przed tym. Na przykład, jeżeli wyjdzie Wam, że software jest problemem, no to lepiej testować oprogramowanie. Jeżeli hardware jest problemem, albo jeżeli skończył się certyfikat, no to trzeba kupić nowy certyfikat HTTPS, czy SSL, przepraszam, i wtedy mamy, albo zadbać o to, żeby certyfikaty SSL były odnawiane cyklicznie. Nie wiem, tam są kupowane na rok, na kwartał i wtedy ta przyczyna zniknie. Czyli mamy w tej chwili już 3 techniki. Technikę Five Whys, technikę Root Cause Analysis i technikę diagramu rybiej ości. I ostatnia rzecz na dzisiaj, no bo tak analizujemy, mówiłem, że analiza Root Cause Analysis jest analizą statystyczną, czyli do każdego błędu dopisujemy najprawdopodobniejszą przyczynę podstawową. I co z tym dalej można zrobić? Potem bierzemy na przykład podczas retrospektywy albo przy wydaniu, jeżeli macie jakąś grubszą wersję, albo jeżeli robicie przegląd poprojektowy, lessons learned, czy jakby tego nie nazywał, bierzemy zestawienie wszystkich przyczyn podstawowych, tych zesłownikowanych, tak żeby tam ludzie nie wpisywali z ręki, bo jakby wpisał z ręki, to potem się tego nie będzie dało analizować. Zliczamy, ile każda z przyczyn podstawowych razy wystąpiła w projekcie, no i zastanawiamy się, co z tym zrobić i jaka jest na to metoda. Metoda na to nazywa się analiza ABC, nie mylić z Activity Based Costing, bo to zupełnie nie o to chodzi. Analiza ABC polega na tym, że rysujemy diagram Pareto-Lorenza, albo jeżeli macie Excela, to Excel automatycznie Wam jest w stanie narysować diagram Pareto. Tylko trzeba wypisać etykieta, częstość, etykieta, ilość wystąpień, etykieta, ilość wystąpień, potem zaznaczamy dane, daj nam wykres Pareto i dostaniecie wykres Pareto. Jak wygląda wykres Pareto? OK. Na osi Y mamy częstość występowania w liczbach i w procentach, ale to zaraz powiem dlaczego, a na osi X-ów mamy root cause'y, tak? Czyli mamy przyczyny podstawowe. No i powiedzmy, że pierwsza przyczyna podstawowa występowała tyle razy, druga przyczyna podstawowa występowała tyle razy, trzecia tyle razy, czwarta tyle razy, no, piąta, szósta, siódma, ósma, powiedzmy występowały jeszcze mniej razy. Tutaj zwracam uwagę, że na wykresie Pareto-Lorenza uporządkowanie tego wykresu jest malejąco względem ilości wystąpień tych etykiet, czy tam w tym przypadku przyczyn podstawowych, które analizujecie. Dobra, to jest połowa wykresu Pareto-Lorenza. Druga połowa to jest dystrybuanta procentowa. Co to znaczy dystrybuanta procentowa? Znaczy, że sumujemy, ile procent zajęły do tej pory wszystkie przyczyny podstawowe. Czyli powiedzmy, jeżeli, no to zwykle wykres jest rysowany tak, że zaczyna się tutaj, czy to jest pierwsza przyczyna podstawowa, nie wiem, powiedzmy 50% czy 40%, później druga przyczyna podstawowa to jest pierwsza plus druga, tak, bo to jest dystrybuanta, potem trzecia przyczyna podstawowa, dosumowujemy, czy Excel dosumowuje, czwarta przyczyna podstawowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Robi się taki wykres składający się z dwóch części. Na dole mamy częstości, czyli ile razy wystąpiła dana przyczyna podstawowa, a na górze mamy procenty, czyli gdzieś tak naprawdę tutaj, powiedzmy, mamy 100%. Mamy 100%. Rysujemy dodatkowo jeszcze do tego dwie linie poziome.
pierwsza linia pozioma to będzie 80% i druga linia pozioma to jest 95%. 95% i 80%. Teraz mamy wykres podzielony w poziomie na 3 części. Dzielimy teraz w pionie. Patrzymy najpierw, które części mieszczą się pod wykresem 80, czyli mamy tutaj i tutaj, czyli tak naprawdę to jest pierwsza część. Potem do 95, no to jest druga część. OK? I mamy wtedy część A, część B i część C. I w zasadzie już jesteśmy na ukończeniu tego, co można zrobić z root cause analysis, bo wnioskowanie jest następujące. Przy okazji to już jest końcówka mojej wypowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytania, no to proszę zadawać, bo mamy opóźnienie w nadawaniu, opóźnienie w internecie, więc jeżeli jakieś pytania czy uwagi są, to bardzo chętnie na nie odpowiem. A jakie jest dalej wnioskowanie? Wnioskowanie jest takie, że ta część, która jest A, to jest część, którą trzeba poprawić. Tak? Bo to jest 80% wszystkich pierwotnych przyczyn błędów. Jeżeli zlikwidujecie te pierwotne przyczyny, to zlikwidujecie potencjalnie 80% błędów. Oczywiście nie będzie to 80%, ale bywa, że będzie blisko. I to są rzeczy, które koniecznie trzeba naprawić. Obszar B to są root cause, pierwotne przyczyny, które można naprawić, za które warto się brać, bo to jest te pozostałe 15%. Tutaj akurat jedna z tych pierwotnych przyczyn, przyczyna numer 3 ma 15%. A ten ogon, który jest w obszarze C, za niego się nie bierzemy nigdy. Chociażby było łatwo, chociażby było politycznie poprawnie, chociażby było, nie wiem, po linii firmy technologicznej czy rozwojowej. Tego nie poprawiamy, tych pierwotnych przyczyn nie rugujemy, dlatego że nie opłaca się. Bo to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, w tym moim wykresie wymyślonym, 5 pierwotnych przyczyn, które razem składają się na 15%. No widzicie, tutaj Pareto działa, 80 na 20. No mi to się akurat przypadkowo tak narysowało, ale zasada Pareto tutaj działa w ten sposób, że 20% pierwotnych przyczyn odpowiada za 80% błędów. Taka jest filozofia pod spodem, więc warto inwestować w te 20 pierwotnych przyczyn, które są przyczynami 80% defektów w kodzie, czy w innych dokumentach, czy ogólnie w oprogramowaniu. Taka jest filozofia tej metody. Czyli podsumowując, już na sam koniec, bo widzę, że pytań nie ma. Podsumowując, po pierwsze metoda 5 whys, żeby się zapytać 5 razy, dlaczego coś nam się zdarzyło. Tak? Nie tylko raz, bo raz to jeszcze nie jest pierwotna przyczyna. 5 może też nie, ale może 4, może 6, więc tutaj na wyczucie idziemy, ale zadajemy więcej razy pytanie dlaczego, żeby dojść do tego pierwotnego projektu, może pierwotnej przyczyny. Może wam wyjść na przykład, że pierwotną przyczyną jest to, że macie za mały budżet w projekcie, albo że macie zły deadline, albo że macie złego klienta. Nie, no tego wam nie życzę, ale te przyczyny mogą być bardzo na zewnątrz zespołu, mogą być bardziej w organizacji niż w samym zespole. No i wtedy trzeba się zastanowić, jak poprawić warunki pracy zespołu. Czyli tak, 5 whys, z tego mamy pierwotne przyczyny. Pierwotne przyczyny najlepiej by było, gdybyście zapisywali w błędach. Na koniec, podczas jakiejś retrospektywy, czy podczas jakiegoś momentu, w którym się możecie zatrzymać w projekcie i spokojnie zastanowić, analizujemy, zbieramy statystyki i robimy analizę ABC. I po analizie ABC macie liczbowe wyniki, które wam czy waszym kierownikom mogą podpowiedzieć,
w co inwestować, tak? Czy w nowego analityka, wracając już do tytułu, przepraszam analityków, jeżeli poczuli się urażeni, jak widzicie tutaj tych łaj może być różnie i oczywiście w większości wypadków, tak jak pokazywałem, to co ChatGPT wygenerował nie dotyczyło analityków, tak, testerów programistów, analityków też. Swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć statystyki, ja pokazywałem je kiedyś, na temat tego, ile defektów wynika z których, tak statystycznie, z których kawałków projektu, czyli z architektury, z testowania, z kodu, z analizy, z wymagań, z dokumentacji, to poszukajcie jednego z live'ów na temat defect prevention, na temat zapobiegania, zapobiegania błędom. Tam te statystyki są. No nie mam dzisiaj ich tutaj pod ręką, więc w tej chwili nie pokażę. Okej, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda. Pozwoli Wam na to, żeby w projektach podejść do analizy tego, co w projekcie się dzieje źle i tego, co się opłaca naprawiać, czy może naprawiać źle powiedziane, gdzie opłaca się doskonalić, które elementy procesu opłaca się doskonalić. Tutaj te metody pokażą Wam, jak czarno na białym, w obiektywny sposób, nie to, że mi się coś wydaje, że testerzy to uważają, że programiści są źli, nie, i tak dalej, ale w obiektywny sposób pokazać, w co się opłaca inwestować. Tyle ode mnie na dzisiaj merytorycznie. Ja jeszcze, jak zwykle, zaproszę Was na szkolenia. Jeszcze są miejsca na szkolenie, które ja będę prowadził w sumie od poniedziałku najbliższego, na szkolenie z inżynierii automatyzacji testów. Bardzo serdecznie zapraszam. Szkolenie jest hybrydowe, więc jeżeli chcecie przyjść do nas do biura, to zapraszam do nas do biura na Puławską w Warszawie. Jeżeli chcecie uczestniczyć zdalnie, też można zdalnie. Mamy już teraz taką infrastrukturę, która na to pozwala. I drugie szkolenie, na które chciałbym zaprosić, to jest szkolenie z kierownika testów. Tutaj zaraz data wyjedzie. Więc tak, od 9 do 13 października, czyli za 1,5 miesiąca. Przypominam, że nasze szkolenia są objęte gwarancją. Ta gwarancja mówi, że kto przychodzi do nas na otwarte szkolenie, to jeżeli przyjdzie na egzamin, to jeżeli noga mu się powinie, to drugi termin ma, czy drugi raz zdaje na nasz koszt. I tym pozytywnym akcentem kończę. Życzę wszystkim jeszcze raz dobrego wieczoru i dziękuję bardzo.